łapie tu Wi-Fi. Czajnikowy.pl. Nagrywa się już? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej yerbie czy herbie. Oto kolejna od Was porcja pytań i nasze odpowiedzi. Zaczynamy. Witam. Jak prawidłowo przechowywać herbatę puer? Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli ma to być herbata do picia, po prostu kupiona i sobie czeka, aż się wypije, to wtedy przechowujemy ją jak każdą inną, czyli z dala od obcych zapachów, z dala od wilgoci, gdzieś tam szczelnie zamkniętą. Jeżeli natomiast inwestujemy w herbaty puer i mamy taką piwniczkę, gdzie one nabierają sobie wartości z wiekiem, czyli po prostu gromadzimy puery, które kupiliśmy w jakiejś tam normalnej cenie i czekamy 50 lat, aż potroją swoją wartość, albo na przykład 100 razy cenniejsze się staną. Wtedy musimy mieć piwnicę, właśnie mówię piwnicę dlatego, że najłatwiej tam ograniczyć dostęp światła i najłatwiej kontrolować niezmienne warunki w tym miejscu. A muszą być niezmienne, musimy kontrolować tam temperaturę, wilgotność, no i właśnie nie może tam być nic innego poza puerami, tylko właśnie one, żadnych obcych zapachów, no i nie ma wilgoci jakiejś tam szczególnie, żeby to po prostu nie spleśniało. One sobie tam leżą latami i dojrzewają i wtedy one są zapakowane po prostu w papier, tak jak zauważyliście, że normalnie się pakuje te ciastka. Mają jakieś pudełka, opakowania, ale to wszystko jest otwarte w jakiś sposób, żeby był tam dostęp powietrza. Więc jeżeli planujecie przechowywać puera latami, no to musi on mieć dostęp powietrza. Jeżeli po prostu kupiliście i wypijacie, no to wtedy raczej trzymamy szczelnie, żeby mógł być trzymany po prostu w kuchni, a nie w specjalnej piwnicy na puery. Co myślisz o yerbie Pisca del Mundo? Bo zadziwiają mnie ich ceny. Myślę, że trochę za droga. Jest warta tej ceny? Pisca del Mundo, czy właściwie chyba Pica del Mundo się mówi, czyli ta szczypta świata. To są yerby z fair trade'u, stąd ich wysoka cena. Czy są warte? No tak, no musimy zaufać, że te certyfikaty są wszystkie tam autentyczne, oryginalne i tak dalej, no bo jednak no jest to fair trade, no ale na drugim końcu świata, więc jeżeli cenimy sobie akurat to, no musimy pamiętać, że no nie płacimy tutaj za jakość yerba mate, tylko płacimy za godziwe wynagrodzenie i sprawiedliwy handel względem tych, którzy ją produkują. Stąd nie jest to yerba mate o wyższej jakości, jakaś super smaczniejsza, więc pod tym względem ona nie jest warta tych pieniędzy. To jest po prostu zwykła taka yerba, no niczym specjalnym się nie wyróżniająca poza takim super fajnym pudełeczkiem, opakowankiem. Jest fajna, jest smaczna, to nie jest kiepska yerba, naprawdę dobra, nie? Tylko że no, przesadnie droga przez cały ten fair trade, stąd mało popularna. Ja bardzo pochwalam te akcje i no, rozumiem, że można przykładać do tego dużą wagę, ale jednak większość osób wybiera podobnej jakości yerba mate, ale tańszą, nie fair trade'ową, więc no, to jest zupełnie tutaj już kwestia moralnego gustu, że tak powiem. Jaką yerbę na start? Może polecacie jakiś zestaw? No polecamy, przy czym na start no przede wszystkim trzeba skosztować różnych yerb, żeby znaleźć tą, która smakuje nam najbardziej. Czy Argentyna, czy Paragwaj, czy coś bardziej pylastego, czy mniej pylastego. Najlepiej zacząć od takiej odpyłowanej, tak jak no, często pojawiająca się w naszych odcinkach mate green, czyli po prostu brazylijska, bez pyłu. To jest yerba mate, która jest podstawą różnych smakowych mieszanek. Tyle, że te mieszanki przyjemnie się pije, ale są one raczej dedykowane osobom, które nie do końca cenią sobie taki czysty smak yerba mate, więc wybierają jakąś smakową, żeby powiedzmy było to trochę przytłumione, piło się weselej. A to właśnie jest ta podstawowa baza, taka mate green, która no właśnie przyjemnie się pije, nie zapycha bombii, jest taka lekka, nie ma aż tak wyraźnego, dymnego smaku. Jest po prostu fajna i no nie jest też za mocna, więc od tego można zacząć, żeby poznać w ogóle smak yerby i nie zrazić się od razu. A do takich powiedzmy tradycyjnych, klasycznych yerb już pylastych, paragwajskich, dymnych można przejść potem. Z kolei jest też teoria, że warto zacząć właśnie od tych takich najbardziej tradycyjnych, najbardziej cierpkich, dymnych, ostrych, mocnych, żeby poznać, czym to jest i potem szukać dopiero jakiejś alternatywy, ulubionego smaku, czegoś owocowego. Kwestia zupełnie gustu. Myślę, że mogę śmiało polecić green. No, jeżeli ktoś nie lubi yerby, to go to nie zrazi. Jeśli ktoś lubi yerbę, to po prostu wypije z przyjemnością nieco lżejszą wersję. Cześć, mam pytanie odnośnie zielonej herbaty Tikane, zwłaszcza tych aromatyzowanych w torebkach. Dlaczego zalecają oni zalewanie herbaty wrzątkiem? Przecież to trochę się mija z celem, chyba że ja o czymś nie wiem i są zielone herbaty, które zalewamy wodą o temperaturze 100 stopni. No właśnie, nie wiadomo co jest w tych torebkach ekspresowych. Szczerze mówiąc, musimy zaufać producentowi. No,
co można tam dać, żeby to się parzyło setką. No, to nie jest jakieś super smaczne zaparzone setką, ale no, trzeba lubić ten gatunek herbaty. No, tak zaleca producent, spróbujcie też zaparzyć to chłodniej, zobaczycie różnicę, no, zobaczycie co bardziej wolicie, a potem kupcie sypaną herbatę. Czy jest możliwość, aby wyostrzyć mój zmysł smaku, moje kubki smakowe? Chciałbym, jak pan Rafał, potrafić określać niektóre smaki. Na przykład ostatnio zakupiłem ze strony czajnikowego Silver Sprouta, zaparzyłem go tak samo jak na filmie, 65 stopni, 2,5 minuty parzenia, 2 gramy, 120 ml i mimo wyczuwalnej słodyczy nie potrafiłem doszukać się wyrazistego owocowego smaku. To jest kwestia no wielu rzeczy. Po pierwsze, każdy ma troszeczkę inną sensorykę, każdy ma inną ilość kubków smakowych, inną wrażliwość i ja w sumie nie uważam, żebym był jakoś gdzieś tam w peletonie, jeśli chodzi o te smaki. To jest kwestia może też doświadczenia. Jeżeli się wypije wiele różnych herbat na różne sposoby parzonych, zaczyna się nabierać takiego jakiegoś no, doświadczenia w tym i kwestia też jest tego, jak inni opisują te herbaty. Kiedy na przykład naczytamy się, że producent mówi o jakimś konkretnym owocu przy danej herbacie wiele razy, nauczymy się kojarzyć z tym ten konkretny smak i rozumieć mniej więcej, o co chodzi w tych wszystkich pojęciach. No owocowy smak, no oczywiście jest owocowym smakiem. To nie jest tak, że ta herbata smakuje jak siano, ale to siano nazywamy owocami. To nie tak działa. Czy da się to wyostrzyć? No można przestać palić, można na przykład, no nie wiem co, jakoś płukać usta przed piciem herbaty, nie jeść nic przez jakiś dłuższy czas przed piciem herbaty, robimy to na czczo. No są takie różne triki, ale to nie zmienia bardzo jakoś powiedzmy tych doznań. No wiadomo, jeśli zjemy kanapkę z cebulą i zaraz po tym będziemy degustować herbatę i jeszcze wypalimy w międzyczasie papierosa, no to siłą rzeczy no, nie poczujemy za wiele, ale no tak zdroworozsądkowo podchodząc do tematu, no nie zmienimy za wiele powiedzmy. Warto na pewno jakoś oczyścić usta przed piciem. Warto dużo pić różnych herbat, nabierać tej ogłady herbaciarza, doświadczenia, ale nie, chyba nie ma metody, żeby to wyćwiczyć. No po prostu język mamy jaki mamy i nie da się namnożyć kubków smakowych. Ale naprawdę się tym nie przejmujcie, bo tacy naprawdę sensoryści z wielkimi językami pełnymi kubków smakowych, oni pracują gdzieś na plantacjach, są jakimiś właśnie kiperami i jest ich niewiele. Po prostu wszyscy mamy mniej więcej ten sam poziom wyczuwania. Szukajmy jakichś fajnych porównań, skupmy się na tym, co czujemy, opisujmy to jakoś bogato. To naprawdę nie jest trudne i przede wszystkim nie sugerujmy się tym, co poczuł ktoś inny. Wystarczy, że macie inną wodę i już wychodzi Wam zupełnie inny smak i opiszcie go, bo można to zrobić tak samo fajnie, tak samo poetycko jakoś i inspirująco, a powiedzieć coś innego. Ja poczułem owoce, Ty może poczułeś warzywa i czemu by nie, bo po prostu tak jest. To nie jest tak, że zaparzyłeś źle, to znaczy po prostu wyszło Ci inaczej i warto o tym mówić. Cześć, mam pytanie, czy pasowałoby połączenie manioku, chodzi mi o te kulki do bubble tea, z herbatą z jęczmienia? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że tak, ale nie próbowałem. Jak sobie tak próbuję wyobrazić jeden i drugi smak, no, brzmi chyba spójnie. Trzeba sprawdzić, bo nie słyszałem o czymś takim, ale też nie słyszałem, że to nie pasuje. Myślę, że warto eksperymentować. Najwyżej zmarnujemy troszeczkę manioku. Dajcie koniecznie znać, jak to wychodzi. Ja też spróbuję. W jaki sposób pić yerbę w szkole? Macie jakieś praktyczne porady? W czym pić? Jak zaparzać? No to zależy od szkoły, bo jeżeli na przykład są jakieś długie przerwy i można sobie zrobić kilka zalań, no to tradycyjnie ja polecam, a jeżeli chcemy na przykład zaparzyć na przerwie, wypić troszkę, potem przeczekać lekcję i dopić dalej, no to polecam jednak takie yerbomosy, jakie są dostępne na rynku. Tam jest tak, że ta yerba nie jest cały czas zalana, więc za każdym pociągnięciem wlewa się świeża woda, więc ona się po prostu nie przeparza, bo jeżeli sobie zrobimy dużo i zostawimy fusy i wypijemy trochę, to po całej lekcji ona już będzie troszeczkę za mocna, zbyt intensywna, więc skutecznie byłoby na przykład sobie na przerwach parzyć niewiele i wypijać w całości na każdej przerwie i nie zostawiać do następnej przerwy i na następnej przerwie zrobić świeże. Albo przygotować sobie po prostu bez fusów, zaparzyć nawet w domu dużo yerby, przecedzić i sam ten napar zabrać ze sobą już bez fusów, po to, żeby się właśnie nie przeparzał i żeby można pić cały dzień. No, tak, pomieszać parzenia też można.
Nigdy nie piłem yerby i boję się, bo mam wysokie ciśnienie. Czy yerba zaszkodzi mi bardzo? Yerba czy herba? Oto yerba czy herba, oto odpowiedź. Czy zaszkodzi? No na pewno ciśnieniowcy, sercowcy omijają yerba mate. Ja polecam spróbować odrobinkę słabej, obserwować się, czy powiedzmy ciśnienie podskakuje. Jeżeli tak, to nie pić absolutnie. Ale jeżeli na przykład pijasz kawę albo mocną herbatę, generalnie kwestia jak reagujesz na kofeinę, bo w sumie w yerbie nie powinno być nic innego, co mogłoby ci zaszkodzić. Więc jeżeli pijasz kawę, to możesz pijać yerbę. No najlepiej zacząć powolutku i bardzo obserwować. No niestety jest w tym kofeina, więc o to w tym chodzi. Cześć, ja mam pytanie odnośnie matero. W Polsce najczęściej matera, jakie można znaleźć, to ceramiczne oraz tykwa. Rzadziej spotykane są bez wątpienia obite metalem Palo Santo. Które matero wybrać? Które w praktyce będzie się lepiej sprawdzało? No i najważniejsze, w którym najlepiej smakuje yerba? Pozdrawiam. Problem w tym, że trzeba skosztować. No jednak trudno mi powiedzieć, bo coś mi może nie smakować, a Wam bardzo. Znam takich, którzy kochają Palo Santo, znam takich, którzy używają tykw i są fanami. Ja szczerze mówiąc najczęściej pijam po prostu w ceramicznym matero, a to dlatego, że najczęściej pijam w swojej herbaciarni, a tam mam właśnie ceramiczne matera. Mam swoje Palo Santo, ale od wielkiego dzwonu mam powiedzmy gdzieś tak ochotę się zabawić w to, bo to jednak trzeba sobie przygotować yerbę, trzeba sobie przygotować wodę. Nie mam ochoty pić tego od tak w przelocie. Chciałbym wtedy usiąść sobie, wziąć książkę, włączyć film, na przykład sobie popijać tę yerbę. Tak mi smakuje, tak lubię, ale z przyczyn praktycznych najczęściej po prostu ceramika, a często to nawet nie matero, a zwykły kubek czy szklanka nawet. Także kwestia zupełnie gustu, trzeba skosztować. Najbardziej takie jednak cenione i fajne jest to Palo Santo, więc sprawdźcie. Tykwa jest fajna, klimatyczna, ale zauważcie, że rzadko ją wybieramy, bo lubimy pić sobie w pracy na przykład yerbę, a tak to nie dość, że nie zawsze dobrze stoi, bo to jednak jest owoc, to troszeczkę się poci. Można sobie zamoczyć jakieś dokumenty, jest to uciążliwe. Plus jest jednak taki, że smak jest specyficzny. Palo Santo nie zmienia tak bardzo smaku jak tykwa. Naprawdę yerba z tykwy, nie do odróżnienia, super klimat, wygodnie się trzyma, fajnie się z tym idzie, nawet można powiedzieć, bo to jest wygodne, żeby nawet iść na spacer z taką yerbą. Także wszystko ma swoje zalety i wady, kwestia wypróbowania po prostu. Co to znaczy, że yerba ma certyfikat koszerności? Podobno yerba Kraus taki posiada i w jaki sposób robi się yerby bezglutenowe? Czy yerby automatycznie nie zawierają glutenu? Nie zawierają, ale zwróćmy uwagę na to, że na wielu, na przykład tak jak z orzeszkami, na wielu produktach mamy napisane, że może zawierać śladowe ilości orzeszków, a na przykład jest to produkt, który tych orzeszków nie zawiera. I dlaczego się to pisze? Dlatego, że na przykład w tym samym zakładzie przetwórczym mogą się pojawić orzeszki, nawet na innej hali. Jeżeli ktoś ma skazę na te orzeszki, intensywną alergię, to nawet to, że w tej samej fabryce są orzeszki oddzielone gdzie indziej, ale są, to te drobinki, które gdzieś tam mogą się unosić w powietrzu, gdzieś kurz z tych orzeszków, pył, jakieś w ogóle wskutek mielenia. Krótko mówiąc, te śladowe ilości orzeszków są po prostu wszędzie i one się dostają do tych produktów bez orzeszków. I tak samo jest z glutenem. Sama yerba mate glutenu nie zawiera, ale zwróćcie uwagę na to, że jakiś punkt przetwórczy może gdzieś tam powiedzmy mieć coś, co gluten zawiera i mimo, że w samej yerbie tego nie ma ani w paczkach z yerbą, to gdzieś te śladowe ilości glutenu być mogą. A certyfikat, o który łatwo, bo często te wytwórnie jednak przetwarzają tylko i wyłącznie yerbę, bo innych rzeczy nie, ale taki certyfikat znaczy, że po prostu nie ma tam tych śladowych ilości glutenu i jest bezpieczna dla tych, którzy mają tę naprawdę intensywną skazę glutenową. Co do koszerności, to może się wydawać zabawne, bo każdemu się kojarzy koszerne, czyli te zwierzę bite zgodnie z rytuałem. I co do tego ma yerba. Okazuje się, że certyfikat koszerności, tam rabini, jakaś rada rabinów przyznaje nie tylko nawet żywności, ale również wszelkim rzeczom, które są wykonane zgodnie z tymi żydowskimi przepisami ze Świętej Księgi. Stąd jakby taka yerba mate również może zdobyć ten certyfikat. Chodzi o to, że
ona po prostu jest koszerna, ale musi to potwierdzić rabin, który zapozna się z procesem obróbki. Na przykład zwróćcie uwagę, znalazłem gdzieś informację, że żeby wino było koszerne, to musi powstać z winogron, które miały co najmniej 3 lata. Chodzi o to, że roślina nie może być młodsza niż 3 lata. Może na przykład co do yerby jest ten sam wymóg. No nie wiem, trzeba by zapytać rabinów. Niemniej nie jest to śmieszne. Dla niektórych jest to naprawdę ważne i można taki certyfikat uzyskać, więc ta yerba akurat ma. Zauważcie, że jeśli ktoś jest Żydem i zwraca na to uwagę, no to siłą rzeczy musi wybrać tą yerbę, no bo tylko ta ma ten certyfikat. Nie wiadomo, czy pozostałe są koszerne. Dziękuję Wam bardzo za... Aha, to już mamy wszystko. Czekam. Okay. Kolejne, do zobaczenia na Czajnikowie. Dziękujemy Wam bardzo za pytania. Wszystkie zawsze czytamy. Nie możemy się doczekać kolejnych. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia na czajnikowy.pl.